Cześć, z tej strony Anuszka i witam Was serdecznie w kolejnym filmie poświęconym cosplayowi. Wiele osób, które styka się z cosplayem po raz pierwszy, a nawet niektóre osoby, które w cosplayu siedzą już bardzo wiele lat, myślą, że cosplay narodził się w Japonii. Ten błąd często wynika z tego, że cosplay bardzo mocno zakorzenił się w kulturze japońskiej i nie ukrywajmy, że większość cosplayerów odtwarza stroje postaci z mang czy anime i cosplay w Japonii jest naprawdę ogromnym zjawiskiem. Prawda jest jednak taka, że cosplay powstał w Stanach Zjednoczonych. Było to w roku 1936, a więc rok przed wydaniem Królewny Śnieżki Disneya, gdzie na pierwszym Worldconie Forrest Ackerman i Martyl Douglas pojawili się w strojach swoich ulubionych postaci. Kostiumy zrobiły taką furorę, że już rok później kolejne osoby dołączały się do zabawy. I tak z roku na rok ludzi przybywało, natomiast samo zjawisko nie miało wtedy jeszcze swojej nazwy. Mówi się, że nazwa ta powstała w 1983 roku, a więc niecałe 50 lat później, kiedy japoński dziennikarz Nobuyuki Takahashi przyjechał na Worldcon, żeby zrobić relację z tego wydarzenia. Po raz pierwszy użył zwrotu cosplay na łamach magazynu My Anime, opisując osoby przebrane za swoje ulubione postaci z filmów fantasy, które pojawiły się na Worldconie. O popularności cosplayu w Japonii najlepiej świadczą liczby. W 2008 roku, a więc już 10 lat temu, podejrzewam, że teraz te liczby będą jeszcze większe, Japończycy na dodatki, stroje, akcesoria do cosplayu wydali aż 35 miliardów jenów. Jest to nieco ponad 1 miliard złotych. Cosplay z roku na rok przyciąga coraz więcej fanów gier, fantastyki, mangi i anime. Niektórzy cosplayerzy urośli do rangi międzynarodowych gwiazd. Pojawiają się w telewizji, sędziują w konkursach cosplayowych, czy, tak jak w przypadku Yai Han, mają nawet swój własny reality show. Heroes of Cosplay, bo właśnie tak nazywał się ten program, pokazywał zmagania cosplayerów w Ameryce na konkursach w całym kraju. Mówiąc o cosplayu, nie można zapomnieć o Jessice Nigri. Jessica jest cosplayerką ze Stanów, która znana jest również poza środowiskiem cosplayowym za sprawą jej bardzo odważnego podejścia do odtwarzania strojów jej ulubionych postaci. Swojej cosplayowej gwiazdy doczekały się też Filipiny. To właśnie tam Alodia Gosing-Piao została jedną z najbardziej wpływowych kobiet w kraju. Poza tym, że jest cosplayerką, zajmuje się również śpiewaniem oraz aktorstwem. Jedną z najsłynniejszych cosplayerek w Europie jest niemiecka cosplayerka Kamui, która zachwyciła cały świat swoimi przepięknymi, przepełnionymi detalami zbrojami. Mimo że cosplay w Polsce nie ma aż niemal 90 lat, to my również doczekaliśmy się swoich gwiazd cosplayowych. Jedną z najbardziej znanych polskich cosplayerek jest niewątpliwie Shapi, która prywatnie jest moją bardzo dobrą koleżanką, ale jest też również fantastyczną artystką, która jest szanowana w całej Europie, zapraszana na konwenty za granicą, nie tylko na naszym kontynencie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Shapi wielokrotnie była nagradzana w najważniejszych międzynarodowych konkursach, natomiast teraz bardzo często zapraszana jest w roli gościa, żeby wygłosić prelekcję czy sędziować w konkursie, czasami nawet po to, żeby taki konkurs zorganizować. Kolejną bardzo znaną polską cosplayerką jest również moja dobra koleżanka Madlencia, która zjednuje sobie ludzi niesamowitą osobowością. Madlencia wczuwa się w każdą postać i daje z siebie naprawdę 100%, a ludzie pokochali jej naturalność i jej poczucie humoru. Cosplay to nie tylko szansa na rozwinięcie naszej kreatywności czy umiejętności interpersonalnych, ale również na odrobinę rywalizacji. Tak naprawdę trudno teraz o wydarzenie poświęcone grom, mandze, anime czy fantastyce, które obyłoby się bez choćby małego konkursu cosplayowego. Na każdym wydarzeniu taki konkurs wygląda inaczej. Na konwentach fantasy czy mangowo-animowych wygląda to przeważnie tak, że uczestnicy wysyłają wcześniej swoje zgłoszenia do organizatorów. W przypadku dużej ilości osób przeprowadzane są eliminacje czy preselekcja, a następnie osoby, które przeszły dalej, zapraszane są do tego, żeby pokazać efekt swojej pracy na scenie przed publicznością i przed jury, które wyłania zwycięzców. Nieco inaczej wygląda to przeważnie na eventach growych.
Z reguły nagrody są tam sporo wyższe i sięgają nawet kilku tysięcy złotych. Natomiast często jest tak, że cosplayerzy nie występują na scenie, a jedynie proszeni są o zrobienie zdjęcia w fotostudiu. Następnie takie zdjęcia umieszczane są na stronie sponsora czy organizatora imprezy i tam ludzie mogą głosować na swojego ulubieńca. Takie konkursy bardzo często wzbudzają w świadku cosplayerów bardzo duże kontrowersje, ponieważ łatwo przy tym o nadużycia czy o niesprawiedliwy w oczach wielu osób wynik. Organizatorzy eventów growych coraz częściej słuchają cosplayerów w kwestii tego, jak takie konkursy powinny się odbywać i na przykład mimo, że organizowane jest głosowanie na Facebooku, to wyłaniane są też osoby przez jury, które wygrywają w takim konkursie osobne nagrody. Jednak taka formuła konkursu na eventach growych nie jest regułą. Coraz częściej pojawiają się sceny dla cosplayerów i mimo, że nie zawsze mają czas na to, żeby pokazać jakąś bardziej rozbudowaną scenkę, to mogą pokazać się przed publicznością. W kwestii historii cosplayu i konkursów to na tyle, a w następnym odcinku zapraszam Was serdecznie do rozpoczęcia ze mną pracy nad moim kolejnym strojem. Przejedziemy się do hurtowni po materiały i zobaczycie, jak przygotowuję się do pracy nad strojem. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!